breakdance still have something to say. These days, people want viral TikTok choreos, not some battle on a cardboard mat, right? Breakdance used to be a symbol of rebellion. Now it's just a sport? How many times can you watch the same head spins? The Olympics, that's the final nail in the coffin. B-boying was a lifestyle. Now it's just another competition. That's it. They say breakdance is dead, but maybe it just evolved. All youngsters spit on the streets. Breakdance is back in the 90s. Z Arkiem mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, także, Boże, to było tak dawno, ale no do tej samej szkoły praktycznie żeśmy chodzili, na podwórku żeśmy się razem bawili. I on zawsze mówił, że on będzie tańczył do końca życia, jak dzisiaj to pamiętam. To nieważne, czy to będzie taniec towarzyski, czy b-boying, ja będę tańczył do końca życia. Ja wiedziałam, że tak będzie, prawda? I tak jak kojarzę, to on coś mówi o tej pasji, prawda? Pasja. Trzeba się marzeniami kierować i dążyć. I on wtedy mówi, jako dzieci, 13-14 lat, to jest moja pasja. Ja to będę robił. No i tak robi do dzisiaj, prawda? Arka znam z młodzieńczych, że tak powiem, lat, kiedy chodziliśmy do tej samej podstawówki. Tylko że nadmienię tutaj, że to ja go znałam, a on nie znał mnie. Bo Arek był dość znaną osobą na osiedlu. Bardzo ciepła i dobra, pomocna osoba. No jeżeli chodzi o samego Arka, to mi się generalnie z nim bardzo dobrze współpracuje. Mam też doświadczenie z dużą ilością szkół na chwilę obecną i nie zawsze szef jest na tyle wyrozumiały i na tyle wspierający. Bo na przykład o Arku mogę powiedzieć, że zawsze jak miałam jakiś pomysł stworzenia obozu, zrobienia warsztatów, zrobienia nowych zajęć, to zawsze Arek był taki, że super, robimy to, dawaj, że on zawsze był zajarany i myślę, że on nas jako pracowników bardzo wspiera. Przez te 14 lat jak tańczę, to można powiedzieć, że Arek po części też mnie wychował. Coś jest czarno-białe, coś jest kolorowe, nie? W Zabrzu mój kolega był trenowany grupą mocno, a tutaj to było kolorowo, tutaj trenuję, coś tam się zakręciłem, uderzyłem lekko Arka w nogę i Snake'u właśnie tak udało właśnie, nie? Arek był pierwszym, który w ogóle zaczął mówić o b-boyingu. I pamiętam, jak kojarzę sobie te lata, pojechałam z mamą do Kołobrzegu na wczasy, na wypad, jako kobiety, żeśmy sobie pojechały. No i idziemy sobie, ja patrzę i słyszę muzykę. Mówi, mama, idziemy tam, coś tam się dzieje. I była grupa chłopaków z Kołobrzegu, mieli taką grupę właśnie i tańczyli. No to oczywiście, ile ja miałam wtedy lat? Nie wiem, 14, 15, może nawet nie. I jak teraz myślę o tym, to byłam taka odważna, że tam zaraz do nich podskoczyłam, zaczęłam rozmawiać i pierwsze co? Słuchajcie chłopaki, ja potrzebuję materiału, żeby się uczyć b-boyingu. No i rzeczywiście wymieniliśmy się adresami, numerami telefonu. No i jak przyjechałam do Częstochowy, to pierwsze co, Arek, słuchaj, będę miała materiał, będzie się z czego uczyć. Także trochę się naczekaliśmy, ale nam przysłali kasety, także był materiał, bo naprawdę teraz to jest YouTube, wszystko, prawda, dostęp do internetu, no a wtedy tego nie było, także trzeba było jakoś kręcić, motać i załatwiać. Tak, nie patrzymy, czy Orek! Chodź do nas! Daj mi się napić, przychodziłem. A ten kolega stoi już przez cały czas. Pół godziny, ponad pół godziny już tu stoi i nie wie co ze sobą robić. Ludzie, co się dzieje? Miasto metrzyk na głowie szaleje.
zakręcił się na głowie i się nikt o tym nie dowie. A więc zaczynamy. I got no cap. You should know that. Might just let you hold that. Might just let you hold that. Yeah, that's fire. And then we gonna go something like I got no cap. Get the message. Moje początki na przełomie 1994 roku, 1995 roku moja sąsiadka poprosiła mnie o nagranie filmu, który leciał dokładnie w Sylwestra. Był to film Beat Street, Rytm ulicy. Ja nie miałem pojęcia w ogóle, o czym jest ten film, bo też dopiero sprawdziłem go na drugi dzień. Obejrzałem sobie go i strasznie mocno mnie zainspirował i dostałem strasznie mocnego kopa, zajawkę do tego, co tam zobaczyłem, a mianowicie właśnie był to film o breaku. To jest dokładnie to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. To jest blok, w którym mieszkałem. Na 3. piętrze mieszkałem ja. Klatkę obok, w tym samym bloku, na 5. mieszkał Swift, a w następnym bloku, w tym 4-piętrowcu, dołączyła do nas pierwsza big girl w Częstochowie, Monia, która miała ksywę wtedy MC. Z tego okna spuszczaliśmy przedłużacze połączone, żebyśmy mieli muzykę. A tutaj podłączaliśmy sobie magnetofon. Muzyka była nagrywana w ogóle z telewizji, z klipów, które leciały na Vivie, na MTV. To nie była muzyka do breaka. Rozkładaliśmy tutaj wykładzinę i próbowaliśmy różnych elementów, które widzieliśmy właśnie w tym filmie Beat Street. Mówię teraz również o moich znajomych, którzy zaczynali ze mną wtedy. Było ich tam kilka osób, ale to grono się powiększało, ale to była ekipa taka, z którymi podłapaliśmy super kontakt i razem trenowaliśmy. Oni przychodzili do nas tutaj na ulicę, trenowaliśmy nawet jak było zimno. Dzień dobry, może Pani otworzyć mi klatkę, bo nie wziąłem klucza ze sobą. Udało się. Jesteśmy teraz w klatce. Otóż jak było bardzo zimno w zimę, no to wiadomo, że nie trenowaliśmy na dworze, bo nawet się nie dało, po prostu nie miało to sensu, żeby się zaziębić i trenowaliśmy na 3. piętrze, czyli tam, gdzie mieszkałem. Tam, gdzie mieszkałem, trenowaliśmy na korytarzu, na takim małym korytarzyku, na betonie. Ty, tutaj jest AS, ja to kiedyś sprawdziłem, pisałem. Arkadiusz Skuza. Serio. Jesteśmy na 3. Tutaj mieszkałem, po tej stronie. Tutaj moja sąsiadka, która właśnie zaszczepiła moją pasję. Dziękuję jej bardzo. Iza, pozdrawiam. A tutaj jest miejsce, gdzie trenowaliśmy w zimę. Jak było mega zimno, to nie dawaliśmy rady, przenosiliśmy się do klatki. No i to była nasza sala treningowa. Tu. Jeszcze pamiętam, jak była stara winda, która była otwierana, to pamiętam taki moment, jak tutaj się kręciłem na głowie i ktoś wysiadał z tej windy. No i wiadomo, co się wydarzyło. Dosyć skąpo
z miejscem, a tutaj, no tutaj spotykaliśmy się, nie wiem, tam około 5-10 osób, no i każdy tak na zmianę wychodził. Reszta stawała tutaj w tym miejscu, no bo wiadomo, że trzeba było troszkę tutaj przestrzeni mieć. Następny poćwiczył, po czym znowu zmiana i tak wyglądał nasz trening w 95 roku. There's a war going on inside, just to name a couple. I battle with corny pride and a persistent struggle, a reoccurring huddle, a prayer meeting with me and the Holy Spirit, feeling free to know I'm nowhere near it, but things off in His conviction, the awful part of me that made these others a suspicion. To wszystko się w jednym kotle obracało, czyli wiesz, ta cała kultura hip-hopowa, która dzisiaj właściwie można powiedzieć, że chyba wymarła, wtedy była w takim mocnym uderzeniu, zwłaszcza w Polsce, wiesz, gdzie po takim głodzie nagle po tych podziałach starych na punków, skinów i wiesz, metali, nagle pojawiła się jakaś nowa sytuacja i bardzo mocno zawładnęła właściwie wszystkimi osiedlami. I to wszystko szło wspólnie, tak? Graffiti, b-boying i wiesz, i rap. I gdzieś tam szanowaliśmy się wszyscy nawzajem i to było zajebiste. No, były imprezy Ready to Battle, na których my graliśmy. Chłopaki tańczyli na naszych koncertach. Wiesz, jakby czuło się po prostu jakąś taką, nie wiem, wzajemny szacunek, to chyba najlepiej określa właściwie to. Pierwsze takie zaproszenia, to coś nowego, to strasznie mocno to przeżywaliśmy i ja bardzo się cieszyłem, że na drodze, oprócz tego, że jeździmy po zawodach i trenujemy, udaje się osiągać takie właśnie sukcesy, jak występować w klipach. To było super mega. Każda taka nagrywka na klipie to było mocne przeżycie, bo no po pierwsze to też byli inni raperzy, to też wpływało na to, że te emocje były naprawdę wysokie. Nie było czegoś takiego, że to się wkradła się rutyna i już tam, dobra, jedziemy na następny klip i tak sobie to leci, tylko to były takie, powiedzmy, jednorazowe strzały, które były no takim fajnym sukcesem wtedy. Ja w ogóle uważam, że komuś, kto nie bywał na takich imprezach, na których nagle podczas koncertu, czy w przerwie, czy w ogóle jakby, wiesz, no bo były też duże imprezy poświęcone b-boyom, typu Battle of the Year, gdzie to my bywaliśmy gościnnie, tak, a nie oni u nas. Natomiast w ogóle cały ten klimat, w którym nagle, nie wiem, jest jakaś przerwa w koncercie, albo nawet podczas jakiegoś kawałka w tle, wbijają się po prostu, wiesz, przed ten tłum ludzi na scenę chłopaki i napierdalają po prostu breka. Wiesz, dzisiaj to się komuś może wydawać dziwne wręcz. Jak to? I co, nagle wyszli jacyś chłopi kurwa, i kręcili się na łbach, wiesz? No ale tak było, nie? I wszyscy się tym jarali. Na przykładzie naszej ekipy Ready to Battle, gdzie zjeżdżaliśmy się bardzo często, co tydzień wyjeżdżaliśmy na przykład na spotkania właśnie do Bydgoszczy, czy do Stargardu, czy do Warszawy, czy do Łodzi, czy oni przyjeżdżali do Częstochowy. To wtedy, wiadomo, to były inne czasy i nie mieliśmy takich dostępów i telefonów nie mieliśmy, czy tam pojawiały się wtedy, ale to nie wyglądało w ten sposób, że siedzieliśmy na telefonach, tylko cały czas to był całkiem inny kontakt niż ten, który jest w tych czasach. Teraz, jak obserwuję sobie nawet tutaj w szkole tańca osoby, to mało ludzi ze sobą rozmawiają. Kiedy wchodzę na przykład po schodach do biura, widzę dzieciaków siedzących na schodach i oni w ogóle ze sobą nie rozmawiają, tylko każdy jest przez telefonem. No to tutaj ciężko mówić o jakiejś mocniejszej więzi, prawda? Najlepsza energia, najlepiej się rozmawia w 4 oczy, a nie przez
nie przez telefon, nie przez Messengera, nie przez SMS-y, więc wtedy no, my byliśmy bardzo zżyci i szkoda, że już ten czas minął. Powiem, kiedyś było łatwiej, bo teraz, żeby zrobić coś nowego, coś szokującego, to trzeba być chińskim dzieciakiem, bo oni to nam cisną najbardziej i robią hardkorowe rzeczy. No a u nas w Polsce głównie Polska działa na flow, na footworku. Kiedyś właśnie to było, że jeździło się ekipą, były zawody ekipa na ekipę, się cisnęło. Na inne zawody się przyjeżdżało z innymi movesami, z innymi trikami, żeby pokazać właśnie tą dominację kiedyś. A teraz ciężko w ogóle jest zebrać 4 osoby, żeby ta grupa się nie rozpadała. W Polsce mamy może 2-3 ekipy maksymalnie, takie, które się trzymają. Właśnie jedna jest, większość ich jest tej ekipy w Krakowie, ale są porozrzucani po całej Polsce i właśnie zjeżdżają do siebie, do Krakowa, czy tam do Poznania i trenują. Teraz kultura w Stanach, jeżeli chodzi o b-boying, tak jakby troszeczkę zanika, przynajmniej w moich klimatach, prawda? Tutaj jednak to się jeszcze jakoś kręci. Wiadomo, że w Stanach jakichś takich na osiedlach to na pewno, ale nie ma czegoś takiego, że jest tak na fali, jak dawniej była. Z tego, co widzę. W tym momencie akurat b-boy Gopher, Brian, jest na dosyć fajnej pozycji w super formie i często znajduje się właśnie na podium, także to jest bardzo też miłe, kiedy podsyła mi zdjęcia i mówi, że zajął pierwsze miejsce, czy drugie, czy trzecie. To jest dla mnie bardzo, bardzo też takie wyróżnienie, że pamięta o trenerze i że też mu super idzie i się rozwija, także to jest mega miłe. Taka stylówka typowo hip-hopowa z tych lat tego Golden Era. Z graffiti w tle, z b-boyami kręcącymi się na jakiejś tekturze, po prostu wiesz, i chłopy rapują. Dzisiaj jakby używając tej stylistyki, no jakby ewidentnie używasz stylistyki retro. Ona jest po coś wtedy i ona jest bardzo jakaś. Wtedy to było normalne. Dzisiaj, wiesz, nie wiem jakby to miało dzisiaj wyglądać, żeby to nie było retro. Wiesz, o co chodzi, więc to jest trudne. Ale rzeczy wracają zawsze. Ja nie wiem, oczywiście, wiesz, nie chcę się tu bawić w Nostradamusa żadnego, ale patrząc na świat, zawsze są jakieś fale. Coś się kończy na chwilę, znika, a potem powraca bardzo często 2 razy silniejsze, wiesz. Teraz podobno na świecie wraca muzyka gitarowa, no. I wiesz, to jest też pierwszy raz w historii, kiedy hip-hop zaczyna z roku na rok być coraz mniejszy, czy tam rap. Tak? Że w sensie zawsze rósł, od kiedy powstał, właściwie z roku na rok przejmował coraz więcej rynku. Chyba właściwie dalej już po prostu nie ma nic, bo jakby nie da się więcej rynku przejąć. No już wtedy musiałoby 100% ludzi słuchać rapu, więc coraz mniej teraz zaczyna go słuchać, no bo już po prostu się przejada, tak? Ze wszystkim jest tak samo. Ludzie się bardzo przywiązują do trenera w ogóle na sali, więc ten trener musi być osobą, która daje im radość, która potrafi przycisnąć oczywiście na treningu, ale która przede wszystkim daje im radość, bo oni chcą odpocząć. Ja akurat prowadzę właśnie zajęcia z dorosłymi, więc u mnie to wygląda w ten sposób. Dzieciaki, kiedy chodzą, to też raczej po prostu szukają rodzice im jakiegoś zajęcia pozalekcyjnego, żeby nie tylko szkoła i tylko takie gdzieś tam wychodzenie na dwór, ale żeby dzieci też znalazły pasję po prostu. Sama tańczyłam wiele lat temu i pamiętam, że
To było takie wymuszone, to było bardziej na zasadzie takiej, że to ja chciałam tańczyć, a nie, że rodzice. A w tej chwili zauważyłam, chociażby właśnie tutaj pracując teraz w szkole, że to bardziej rodzice mają taką potrzebę, czy są tak jakby ambitni na tyle, że chcą, żeby te dzieci chodziły na zajęcia, żeby coś robiły, żeby je odciągnąć niestety od tego, co w tej chwili mamy, czyli telewizji, komputerów, gier. Kiedyś w dawnych czasach tego nie było, dlatego to jest na pewno duża różnica. I moje doświadczenie obecnie w szkolnictwie tanecznym jest jakby tylko 2 lata, więc to nie jest dużo. Nie mam porównania, jak to było w dawnych czasach. Ja zauważam, pracując w szkole, że z roku na rok jest więcej chętnych, jest większe zainteresowanie. Na pewno na początku roku szkolnego, czyli we wrześniu. Później to wiadomo, troszeczkę maleje, później znowu po nowym roku wzrasta. I to jest taka grupa wiekowa małych dzieci tak naprawdę. Są osoby stałe, które kontynuują i regularnie chodzą na zajęcia i frekwencja jest 100%. Oczywiście są osoby, które przychodzą, zaczynają i to nie jest to, zmieniają na inny styl tańca. Myślę, że przede wszystkim cechą, którą powinien mieć tancerz, który pracuje w danej branży, to jest wytrwałość i gdzieś tam dyscyplina. I moim zdaniem dyscyplina jest najważniejsza tutaj, bo taka praca wiąże się z ogromem treningów, naprawdę ogromem, poza Twoimi godzinami jeszcze pracy. Ja na przykład potrafię o 23 kończyć zajęcia i jechać jeszcze na siłownię trenować do koncertów. Więc ja przede wszystkim muszę być zdyscyplinowana, żebym ja dalej tańczyła na tej scenie i żebym dalej tam była, bo bez tego się nie obędzie, więc myślę, że to jest najważniejsza cecha przede wszystkim. Najlepszą radą dla osób, które chcą zacząć współpracę z artystami, gdzieś tam pracę na scenie, to jest po prostu pokazywanie się w jak największej ilości miejsc, czyli jeżdżenie na warsztaty, startowanie w zawodach, łapanie kontaktów, bo tak naprawdę tak jak w każdej branży, dużo rozchodzi się o kontakty. Ja swoją pracę na scenie też dostałam przez to, że znam się po prostu z dziewczyną, która to prowadzi i ona mnie tam zaciągnęła, dała mi szansę, którą myślę, że dobrze wykorzystałam. Więc przede wszystkim pokazywać się, gdzie tylko się da. I to się tyczy ogólnie całego tańca, czy kiedy chcesz właśnie pracować z artystami, czy kiedy na przykład chcesz po prostu prowadzić zajęcia. Im więcej Ty się pokażesz, tym więcej ludzi Cię zobaczy z tej Twojej dobrej strony, jakiego Ty masz skilla, co potrafisz. I jak gdzieś tam śledzę trendy na TikToku, na Instagramie, na Fejsie, to bardzo dużo ludzi tańczy. Bardzo dużo ludzi chodzi na zajęcia, więc wydaje mi się, że to idzie do przodu i coraz więcej ludzi chce, bo to jest dla nich taka odskocznia od codzienności. Jeżeli chodzi o galę, to nie pamiętam kiedy zacząłem, kiedy była pierwsza gala. Najlepszy to było właśnie też na 10-leciu na Michael Jacksonie. Tańczyłem chyba w 7 czy 8 pokazach wtedy. Jestem zapraszana co roku, aczkolwiek dlatego, że mieszkam w Stanach i jest taka, jaka jest praca, to nie mogę sobie przyjechać, ale bardzo, bardzo chętnie bym przyjechała. Klipy oglądałam. No jest coś niesamowitego. Widowisko jest mega. Według mnie społeczność taneczna jest coraz większa. Ja akurat działam w kobiecych stylach, które jak ja zaczynałam, były bardzo nierozwinięte w Polsce. To były pojedyncze instruktorki, które prowadziły na przykład twerk. Więc jeżeli chodzi o moje style, to na chwilę obecną jest bardzo duży progres pod kątem gdzieś tam ilości ludzi na zajęciach i ludzi, którzy chcą tańczyć. Nie wiem, jak jest w innych stylach, ale tak z mojej perspektywy, kiedy patrzę na to, ile szkół tańca na chwilę obecną się otwiera, na przykład na Śląsku jest ich ogrom. Wiesz, to jest tak jak Arek, który dzisiaj ma szkołę tańca, ale niekoniecznie b-boyową, tak? Tylko po prostu szkołę tańca, bo jest po prostu dobry w tym, co robi, tak? Legacy, this is forever. Who doing it better? Who? Keeping my head up, no ducking, no pressure. I'm tougher than leather. They thought it was over. I'm back and I'm better. The super to know, the super to know. The kid is a star. The kid is a star. Put me on a poster. Whoa! We taking it higher. The level I'm on will never expire. Never expire. To nie miałem pojęcia w ogóle, że kiedykolwiek otworzę swoją szkołę tańca. W ogóle nie było takiego myślenia, tylko
Żyliśmy po prostu tak no, z dnia na dzień, nie myśleliśmy o przyszłości. I zawsze u niego będzie, że a można było lepiej, a można było to zrobić inaczej, lepiej, zawsze lepiej, aczkolwiek swoją pracą i oddaniem tej całej pasji daje całe serce i całego siebie. Także myślę, że zawsze gdzieś tam będzie taki znaczek zapytania, że coś mogło być inaczej, aczkolwiek uważam, że osiągnięcie jest ogromne. Na pewno bym wiele rzeczy poprawił, jeśli chodzi o mój taniec i nie tylko, ale no, myślę, że najważniejsze jest to, żeby nie rezygnować ze swojej pasji, żeby być wytrwałym na pewno, nie poddawać się oczywiście, ponieważ teraz w tych czasach jest o wiele łatwiej, jeśli chodzi o dostęp do muzyki, dostęp do sali, są łatwiejsze warunki. Dzieciaki mają instruktorów, dzieciaki trenują na matach. Ja czegoś takiego nie miałem i może dlatego też tyle lat trwam w tym, ponieważ jestem wychowany właśnie na takich warunkach, na trudnych warunkach, które mieliśmy wtedy, żeby nie rezygnować z tego. Pomimo tego, że coś nie wychodzi, starać się, trzeba w tym trwać, trzeba trenować mocno, nie wymiękać, jeśli coś jest trudne. Podziwiam Arka za cierpliwość, właśnie chociażby do tych dzieci, bo wiele osób właśnie mówi, że no to jest ciężka praca z dziećmi, malutkimi dziećmi, a on tej cierpliwości ma bardzo dużo. To są kolejne cechy Arka, których mogę wymieniać naprawdę bardzo wiele. Cierpliwość, poczucie humoru. Zawsze rozbawi, zawsze rozweseli. Choćby nie wiem co, jest tak pozytywną osobą, że zawsze wprowadza humor i uśmiech na twarzy. I to jest naprawdę bardzo fajne. Jest mi przede wszystkim bardzo miło, że faktycznie byłem w stanie Arka zainspirować w ten sposób. No bo to właściwie nie wiem, co mogę dodać. No, czego nie powiem, będzie głupie w tym momencie. Natomiast mogę powiedzieć to tutaj prosto do kamery, żeby Arek sobie to mógł później obejrzeć w telewizji. Słuchaj, no bardzo duży szacunek mam po prostu do tego, co robisz i robiłeś i wiesz, zostałeś przy tym przez całe życie. To jest naprawdę dużo i wiesz, no tak się poznaje ludzi z pasją po prostu. Wszystkiego dobrego. I know you heard a little something about me, right? People love to talk, everybody wanna doubt me, right? I know, bunch of fakes all around me, right? They clowning like I ain't hear what it sounded like. I know, these fools hating on the low, smiling all in my face, stab me in the back though. I know, that's what I got a gun for. Bullets shooting real fast, bodies down real slow. I know, I'm outside on the road, money coming in fast, make sure I get more. I know, working all day long, grinding my whole life, not just on these songs. I know. Breaking is like hip-hop. As long as people are here, it lives on. They said it was just a trend. They've been saying that for 40 years. The style changes, but the spirit remains. I see the direction breaking is heading, and it looks good. Every decade had its legends. Now it's time for new ones. No secrets, definitely no gimmicks.